Beby to pierwsza część serii komiksów, która łączy w sobie okruchy życia i komedię. Została zrealizowana w pracowni projektowania gier i komiksów pod okiem doktora habilitowanego Daniela Mizielińskiego. Beby to opowieść o trójce nastolatków Angie, Bebie i Jotpę i o ich ostatnich wspólnych wakacjach przed rozejściem się do innych szkół. Komiks zawiera kilka dłuższych i krótszych historii, które można czytać osobno, ale czytając je po kolei łączą się w całość. Najpierw poznajemy Angie i Bebę, kiedy na huśtawce, paląc papierosa za papierosem, rozmawiają o swoich świadectwach z ostatniej klasy gimnazjum. Później udajemy się z Angie do jej pierwszej pracy, żeby mogła zarobić na bilet na festiwal muzyczny, na którym później irytuje Bebę ciągłymi pytaniami o papierosy i narzekaniem na niewygodne buty. Kolejny rozdział opowiada o walce z robakiem i o perfidnym zrzucaniu winy na Bebę przed rodzicami Angie. Jeśli chodzi o palenie papierosów, oczywiście. W następnych rozdziałach poznajemy bliżej Jotpę, idziemy na 18, a potem udajemy się do nocnego sklepu z ledwo poznanym chłopakiem. Początkowo komiks miał być moją spowiedzią z nastoletnich lat, ale szybko się to zmieniło i moi bohaterowie dostali własne historie. Głównym wątkiem jest tutaj przyjaźń, która, chociaż krótka, pokazuje, że można zachowywać się jak stare małżeństwo, które jest zmęczone życiem, irytuje się nawzajem, no i jest zgryźliwe. Pojawiają się oczywiście wątki dotyczące trudów i absurdów bycia nastolatkiem i tego, jak beztroski to był czas. Bohaterowie, mimo niepokojącej nieobecności rodziców, idą przez życie razem, jako przyjaciele i po swojemu starają się radzić sobie z codziennością. No i chociaż specjalnie się nawzajem wkurzają, to dalej się wspierają i cenią. Proces tworzenia komiksu rozpoczęłam od ręcznego zapisywania historii w notatniku, co trochę przypominało wpis do pamiętnika. Potem już na komputerze zapisywałam go w formie scenariusza podzielonego na sceny z dialogami. Storyboardy rysowałam na papierze, ale finalny wygląd stron i paneli prawie zawsze różnił się od tej pierwszej wersji. Następnie w programie Procreate w oparciu o szkice z notatnika, którymi uzupełniałam moje pierwsze zapiski i o storyboardy, już dokładnie projektowałam rozkład strony. Często ostateczny pomysł na to, jak ma wyglądać, wpadał mi do głowy dopiero nad tabletem. Na koniec typografię w dymkach dodawałam w programie InDesign. Posłużyłam się do tego krojem Mrs. Exul autorstwa Aleksandry i Daniela Mizielińskich. Komiks ma format 178 na 240 mm i łącznie liczy 76 stron.